Daszbor, witam Was w kolejnym odcinku Sudeckiego Stoi. Także zaczął się źle, od razu Wam powiem. Pojechałem na... Tam patrzę cały czas, zaraz się dowiecie dlaczego. A ci co oglądali jeden z poprzednich odcinków, to będą wiedzieć dlaczego. Słuchajcie, pojechałem na jedną ambonę przy burakach i oczywiście stawiłem samochód dosyć daleko, bo nie chciałem sobie spłoszyć. I co? No i doszło do tego, że nie ma deski na ambonie. Więc przyjechałem na inną ambonę, usiadłem. Zwierza już było bardzo dużo. Odsyłam Was do poprzedniego odcinka testowego. Ja się załaduję, słuchajcie, bo jestem niezaładowany. A muszę się załadować, bo prawdopodobnie zaraz coś będziemy tutaj robić. Mamy zwierza. Ok. Wróciłem jedną kulę na szybko, ale wrzucę jeszcze jedną. Muszę tą kamerę przestawić. Czy ja wziąłem kulki? Nie, no wziąłem, nie. RWS Speed Tip Pro, który znacie dobrze. Ja muszę patrzeć tu cały czas w tą stronę. Spoko, spoko. Zarzucimy sobie szybko kulkę pod zamek, w razie czego. Dobra, starczą nam trzy. Klapeczkę odepniemy. Hatek 31256, 308 na krótkiej lufie. Oczywiście nic innego, tylko R8. No i tak, poszedłem tam na tą ambonę, patrzę, nie ma deski. No krew mnie zalała, a koledzy na tych burakach, Andrzej i Grzesiek, strzelili ostatnio dzika, po dziku. Jeden wcześniej, drugi trochę później. No ale co, no jak nie ma deski, no to jak będziesz siedział? Dzisiaj mam plecak Blazera, nie miałem plecaka Pinewooda z siedziskiem. No więc już się zdenerwowałem i mówię, idę tutaj. Na temat dzisiejszego, no patrzcie, jelenie tam nam chodzą. Mnie to rozłania. Wiecie, że za 2 dni już będę mógł ją strzelić, bo to jest moja zeszłoroczna, którą znam dosyć dobrze, ale Wam pokażę, czekajcie. A ja to muszę być czujny jak czujnik. Dlatego, że tu mamy co innego. Tutaj jest łania. O, widzicie? O, patrzcie, co ją goni. Oczywiście jak to będę montował, to cięcia nie zrobię, bo ta łania się dalej pasie. Daliśmy strzał, strzeliśmy dzika, którego ja wiem, upadł rozpoznanego. Przelatek, nie dołoży 30 kg. Jeden odsyłam do poprzedniego odcinka, kto nie oglądał i tam możecie zobaczyć więcej. Więc stał jakieś 110-120 metrów, oddaliśmy strzał i tak się zaczyna dzisiejszy odcinek. Odcinek Sudeckiej, który dla mnie jest bardzo, bardzo ważny. Kto nie zostawił subskrypcji, pamiętajcie o subie, pamiętajcie o łapce, zostawcie komentarz. Bardzo liczę na Wasze komentarze. Oczywiście później Was do dzika zabiorę, więc spokojnie, bez pośpiechu. I pójdziemy sobie tam, póki jeszcze będzie widno, bo mamy chwilę czasu. Ale dzisiejszy materiał jest materiałem, uważam, ważnym, bardzo ważnym, ponieważ to, co się dzieje ostatnio, szczególnie w sieci, szczególnie w internecie, to, co się dzieje w stosunku do nas, do myśliwych, jest naprawdę złe. Pan minister, do którego kierowałem swoje materiały, widzieliście ogólnie, do pana ministra nagrywam, to jakimi same wychodzą, no po prostu jakiś ewenement. Powinienem się przestawić, bo za zwierzę stamtąd przyjdzie. Dobra, następna. Słuchajcie, zamieniam się i wracamy do tematu pana ministra i naszej kochanej koalicji Niech Żyją. To Wam powiem parę newsów. No jestem. Wróciłem, obróciłem się na drugą stronę, bo się zwierzęta podejrzewamy z tej strony więcej, a nie z tamtej.
tam z tyłu raczej nie. Za nami są pola i zwierzyna powinna wychodzić na pola i to już wyszło. Ja tu strzelam, a tu saryneczka, kuska. Dobrze. Słuchajcie, koalicja wszystkim nam myśliwym znana niesamowicie niech żyją. Powiem wam tak. Jeżeli jest przykładowo inwestor, i to jest przykład z życia wzięty, mojego znajomego przyjaciela, bardzo dobrego, zaczyna budowę hali produkcyjnej gdzieś na Dolnym Śląsku, tyle wam powiem. Zaczyna budowę hali, uzgodnienia i tak dalej. Hali produkcyjnej, magazynowej, produkcyjnej, w której ma znaleźć zatrudnienie około 700-800 osób. W pewnym momencie ni stąd, ni zowąd, jak z nieba spadają mu aktywiści, przychodzą do niego i mówią, że tu na tym terenie oni są w stanie stwierdzić obecność jakiegoś robaka, jakiejś jaszczurki, jakiegoś ptaka, czegokolwiek i oni mu zablokują budowę na 10-12 miesięcy. Chyba że da im 100 000 złotych, to oni odpuszczą. I to są właśnie te ciężko zdobyte granty. Musicie o tym wiedzieć. I tak właśnie zdobywają te granty. Słuchajcie, i powiem wam tak. Koalicja niech żyją. To, co dopuścili się do tematu na granicach, tematu granicznego w związku, moi drodzy, z sytuacją na granicy, oni później występują i przeprowadzają huczną, ale tylko w cudzysłowie huczną w internecie manifestację pod Sejmem, czy gdzieś tam pod Sejmem, to chyba była manifestacja, że ma być, nie wiem, zbierajmy się, protestujmy, żeby rozebrali płot, rozebrali druty, ponieważ giną od nich zwierzęta. Jak zobaczyłem w ogóle tę manifestację, no to Polacy są na tyle. My jesteśmy naprawdę mądrym narodem, naprawdę. No było ich tam chyba 8. Ja bym ich wszystkich spakował do jednego samochodu osobowego, no powiedzmy może kombi, ale taki zwykły Passat B6 to wszyscy by się zmieścili. Natomiast to była cała manifestacja w internecie rozdmuchane przez troli, no strasznie, tak? Natomiast jak dochodzi do czegokolwiek, no to siła zjednoczenia narodu jest ogromna, że tak powiem, mają taką moc, że aż się w głowie nie mieści. No i stoją cię, trzymają te kartoniki z napisem o tych, żeby te siatki zlikwidować i zasieki, czy jak oni to tam napisali, no przecież to żenujące, po prostu żenujące. No szkoda gadać, tak? No to ta manifestacja, porównując ją do naszej myśli łowieckiej, no to tu nawet nie ma co porównywać, słuchajcie, to szkoda gadać. Drugi temat, jadę tutaj na polowanie, zatrzymałem się, jakieś paliwo tankowałem, zanim się to paliwo nalało, no to tak scrolluję tego Facebooka, wpada mi post, niech żyją, no ja chwalę. A zaraz wam powiem, dlaczego ja o tym wszystkim wam mówię. Wpada nam post, niech żyją. Auto zabiło matkę sarnią, czyli zdjęcia kozy zabitej przez samochód przy drodze. Obok tego mamy w kartoniku, w bagażniku koźlaka, takiego wiecie, młodego. I powód zabicia tej sarny jest taki, że w lasach trwają od 3 tygodni polowania trwają na samce saren i sarny panicznie uciekają z lasu. I znów uderzenie, po prostu próbują już robić z ludzi idiotów, rozumiecie? Próbują już na siłę robić z ludzi idiotów, ale co niektórzy ludzie w to wierzą, tak? Bo tak działa propaganda. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że nasz pan minister, który ja już jeszcze raz powtórzę, prywatnie do tego człowieka nic nie mam. Ponoć, już to wam kiedyś mówiłem, nawet to jest normalny, fajny facet. O czym my mamy, w jaki sposób my mamy z nim prowadzić rozmowę, dialog? No jak, ja się pytam. Nawet nie dziwię się profesorowi Okarnie, profesorowi Gwiazdowiczowi, bo słyszałem od znajomych, którzy rozmawiali z profesorami, że oni nie chcą za bardzo prowadzić dialogu po drugiej stronie stołu w tym zespole przy ministerstwie, jeżeli z drugiej strony, na przykład profesora Okarmy, siedzi człowiek, który nie potrafi obronić doktoratu, a on zajmuje się wilkami ponad 40 lat, dużymi drapieżnikami, nie tylko wilkami, jest autorytetem na skalę światową, to dla niego prowadzenie dialogu z taką osobą to jest policzek. Naprawdę to jest policzek. A pan minister twardo forsuje aktywistów. Mało mu tego, nie tylko w łowiectwie forsuje tych ludzi, ale i w lasach państwowych. Po prostu no jest to czyste działanie na szkodę państwa.
Trzeba to zrozumieć. Aktywistom oni dostali taki ułamek całości, ale mają robić wszystko, żeby osłabić myśliwych, łowiectwo w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że u Tomka Drwala, jak udzielałem wywiadu, nie wiem, czy na Sudeckiej to mówiłem, czy nie, ale musicie wiedzieć, że w trakcie II wojny światowej pierwszą grupą społeczną przeznaczoną do likwidacji przez okupantów, zarówno tych z zachodu, jak i ze wschodu, byli leśnicy i myśliwi. Bo to była tak zwana, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wtedy, w tamtych czasach były to jakby elity. Myśliwi i leśnicy znali bardzo dobrze las, mieli dostęp do broni, byli po prostu niewygodni, byli niebezpieczni. Więc oni dostali za zadanie robić chaos, robić ferment, robić zamieszanie, żeby osłabić nas myśliwych. W momencie, zobaczcie, kiedy się to nasiliło. Nasiliło się to wtedy, kiedy wyszło na jaw, że powstała nasza strategia PZD i strategia trafiła jakby do wglądu publicznego i tam jest jasno powiedziane, że tam będzie współpraca z MON-em. Czyli MON dostaje kolejną gałąź, dostaje jakby kolejną ścieżkę, gdzie będzie mógł szkolić obywateli, będziemy mogli pomagać w szkoleniu. My nie pójdziemy do okopów, słuchajcie, bo tam ludzie wśród myśliwych wypisują bzdury jakieś. My nie jesteśmy od tego, żeby walczyć, ale żeby szkolić, żeby mamy strzelnicę, posiadamy broń i możemy pomóc w wyszkoleniu społeczeństwa. Wypłynęło, słuchajcie, musicie uderzyć mocniej, bo trzeba osłabić, trzeba znów nastroić społeczeństwo do myśliwych źle, dlatego że myśliwi rosną w siłę, więc trzeba zrobić wszystko, żeby społeczeństwu obrzydzić. Nie mogą tego zrobić, jak widzicie, na proteście, bo ich przychodzi 8. W ogóle to jakiś absurd jest. Natomiast robią to w internecie, tak? Są konta, są trolle, farmy trolli. Jeżeli się moje słowa sprawdzą i odpowiednie służby w tym kraju, ABW, dojdą do tego, czy będą oczywiście, ktoś to się przyjrzy w końcu, bo to nie może trwać w nieskończoność taki burdel, i zobaczą, że coś tam się jest nie do końca halo z organizacjami, no to co wtedy powie pan minister? Zając. I powiem wam, że no, to wyjdzie, to wcześniej czy później wyjdzie, tylko że myślę, że pan minister wtedy poleci z wielkim hukiem, bo no, to tak nie może być, słuchajcie, to tak nie może być, żeby garstka ludzi, uważających się za obrońców przyrody, tak naprawdę niszczyło kraj od środka. Osoby oprócz tego, odchodząc od tej słynnej koalicji, zobaczmy, z kim pan minister nagrywa filmy. Niejaki pan Wajrak, to jest dopiero przyrodnik. Słuchajcie, ja myślę, że absolutna czołówka tego kraju. Znawca niesamowity. Skończył liceum, maturę w drugim podejściu. Nie wybitny, no wybitnie straszny. I pan minister jedzie, nagrywa sobie filmiki i wrzuca z takim oto przyrodnikiem, w cudzysłowie, w ogromnym cudzysłowie, a może nawet w nawiasie. No, słabo, panie ministrze, naprawdę słabo. Ma pan kontakty do naprawdę poważnych ludzi, naprawdę przyrodników, takich prawdziwych. Więc proszę sobie przemyśleć, z kim się pan oddaje, tak? Bo nie wiem, może pan myśli, że większość Polaków nie wie, kim są te osoby, tak? Ten, co właził do Gawry, niedźwiedzia, tak? Taki wielki aktywista, no, światowy człowiek, można powiedzieć. Intelekt klasy światowej, tak? A później go wszyscy widzą na zdjęciu z panem. No, panie ministrze, no przecież to słabo, naprawdę słabo. Pan Wajrak, z całym szacunkiem, ale albo pan Marcin z lasu. To jest w ogóle ewenement chyba jeszcze większy od pana Wajraka. Pan się otacza takimi ludźmi, którzy potrafią publicznie powiedzieć, że jelenie koło Torunia żyją w symbiozie z wilkami. No po prostu jakby z jednej miski truskawki jadły. I to są pana specjaliści, tak?
muszę przyznać, że no grubo, bardzo, bardzo grubo. Pan Marcin z lasu, as niesamowity, no niesamowity, mówi, że w ciągu 10 lat zostanie zdelegalizowane PZL. Człowieku, prosty człowieku, ta organizacja ma ponad 100 lat, rozumiesz? Ponad 100 lat. Ma swój sztandar. Wiesz co to jest sztandar? Jak nie wiesz, to sobie wygoogluj. Ma swoją ustawę. A wiesz, jak jeszcze organizacja pozarządowa ma? Polski Czerwony Krzyż. I żadna organizacja, którą reprezentujesz ty, nigdy nie ma i nie będzie miała ustawy. Więc hamuj bajer, bo naprawdę uważam, że wiedza twoja, że ja mam syna 8-letniego. I wiesz co? Stawiam, naprawdę jestem skłonny przyjąć zakład, że wiedza mojego syna na temat rodzimej przyrody jest 3 razy większa niż twoja, a ma 8 lat. A ty idziesz i z tym uśmiechem buraka mówisz o, że wilki koło Torunia żyją w symbiozie z jeleniami. No po prostu, z kogo ty robisz głupka? I panie ministrze, naprawdę niech pan się zastanowi. Bo wysyła pan ludzi na komisję, którzy są ośmieszani. Oni sami przychodzą i się ośmieszają, kłamiąc, gdzie wszystkie kłamstwa ludzie nauki im wytykają. Jeżeli chciałby pan naprawdę porozmawiać z nami na odpowiednim poziomie, to niech pan przedstawi z drugiej strony odpowiednich ludzi. Ale nie tych, co pan daje, bo z nimi nikt nie chce gadać, bo to nie ma o czym z nimi rozmawiać. Zupełnie o czym. Dobra. Udostępniajcie ten materiał. Idziemy do dzika, widzimy się przy dziku. Pana ministra serdecznie pozdrawiam, pana Wajraka i pana Marcinka nie za bardzo nie pozdrawiam, bo to absolutnie nie ma kogo pozdrawiać. Tego, co do Gawry Niedźwiedzia wchodził, też nie. Proponuję szpital w Tworkach, tam można skorzystać z fachowej obsługi lekarzy. A tymczasem idziemy do naszego dzika, póki widno. I co? Zobaczymy się tam na dole. Pokażę wam tego kabana, bo później się zrobi ciemno i tyle z tego będzie. Ja już przy dziczku. Poszedł 3 metry po strzale. Tutaj wpadł w trawę, już go wyciągnąłem. Udekorowałem, już wam go pokazuję. Taki 30-35 kg przylateczek rudy. Proszę bardzo. Nasz dziczek i ambona, na której siedzieliśmy. Podejrzewam, że bank szedł na buraki. Przerwaliśmy mu ścieżkę, szkody będą mniejsze, więc idę po auto, tutaj gdzie stoję, jak widzicie, jest nieuprawione. Dojedziemy sobie na miejsce, dziczka sprawimy, wrzucimy i jedziemy do Mariusza. Czekam na wasze komentarze i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór.